Skąd ty żeś przyjechał? Kurde, prosto od Escobara. Dokładnie tak. Znaczy, Escobarem takim trochę. Takim Escobarem. Escort 335. Troszeczkę w żarcie. Ile to ma koni? Witamy Witam. Was bardzo serdecznie. Bardzo serdecznie. Ile to ma koni to cacko? To jest prawie jak symbolika. 30 koni mechanicznych, ale takich żywych, Paweł. Żywych, rozumiem. Nie żadne filtry cząstek stałych, SR-y, inne tutaj rzeczy. Czysta mechanika. Czysta mechanika. I czysta technika. 2 cylindry ci powiem, ale pracuje, Ale to powiem słychać. Ci tak, ale jest bardzo elegancki, czyściutki. Stan, powiem, raczej nie do spotkania na bardzo rynku rzadko. dzisiejszym. Ciągnik 20-letni. Żartujesz. Tak, 20 lat, rok 2005 produkcji, mamy 25 Gratulacje dla poprzedniego użytkownika. i pełen szacun za dbanie. Naprawdę to jest godne pochwały. Ale powiem Ci tak, ciągnik prawie nie pracował. Dlaczego? Jeśli to prawdziwe, to co mówią wskazania zegara, No. 260 motogodzin. Żartujesz. Nie. Patrzyłem, obserwowałem, jeśli chodzi To o, może dlatego tak dobrze. o wszystkie podzespoły, jeśli chodzi o przednią oś, jeśli chodzi o tylny most, my to sobie obejrzymy. Nie widać w ogóle luzów. Żadnych, powiem Ci. Jakby ciągnik nigdy nie pracował. Po nim 200 ileś motogodzin, to powiedzmy sobie jest- szczerze, że to to jest nic. jest nic. To jest nic. Jak na 20 lat, to powiem jest- tak, to jest 10 moto... No, 10? nie, po jedna. Nie. Tak, po 10 motogodzin. 10 motogodzin, Na- 10 motogodzin. Najwyżej nas poprawicie. Dobrze. W komentarzach. A faktycznie sprawdzimy, na Dokładnie. ile to jest realne. My mówimy, dlatego też wspomniałem, o wskazaniach, jakie pokazuje zegar motogodzin. Wiemy, że to różnie było, te napędy tam na linkę są, mogła trochę nie pracować. To mogło tak być, ale mówimy Ale to nie w 20 latach. To, nie, to ale tak. mówimy o stanie maszyny, jest perfekcyjna. A tak naprawdę przed nami Escort 335, tak naprawdę, Paweł, no następca naszej legendarnej 30. Dokładnie tak. Bo jakbyśmy... Trochę dźwięk jest nawet podobny. I bardzo podobne, bo też dwucylindrowy silniczek. Jeśli chodzi o ciągniki Ursus C330, no ich historia produkcyjna zakończyła się początek lat 90., bo to był 93 rok. Miała jeśli tam się- kilka takich małych liftingów, tego Tak. powiedzmy Ale całkiem kochany ciągnik. już wtedy po tych liftingach, chyba to był 93, 4, jak ostatnie modele wychodziło. Ale to co dobrze mówisz, jakby coś było innego, To poprawiać, poprawcie nie nas. bać się, my się też poprawiania Tak. nie boimy. Po jakiejś przerwie, w odstępie czasowym, na podstawie współpracy, jaką Polmot nawiązał z indyjskim producentem Escortem, Tak. zaczęto produkować właśnie ciągniki marki Escort tutaj na rynek polski. One były tam w latach 2000-2008, jak się nie mylę. Tak, i one się szyły się całkiem niezłym wzięciem. I to jest właśnie ten ciągnik, 2005 rok, czyli środkowy gdzieś tam rocznik Czyli właśnie to z już tych jest, wypustów. Nie żebyśmy żartowali albo się naśmiewali, to jest XXI wiek. Tak, dokładnie. Technika może XX wiek, Tak. ale Ciągnik mawiany z przełomu wieków, no bo tak trzeba powiedzieć. konstrukcja z przełomu wieku. Ale powiem Tobie tak. Przeskok moim zdaniem technologiczny pod względem takich gadżetów jakby w stosunku do C330 niebywały. Niebywały, jak No sobie nie, no, masz popatrzymy. przede wszystkim kabinkę. Jest kabina, czego brakowało nam tak naprawdę. Oczywiście były doposażane w kabinę i te kabiny to się były różne. kombinowało. Ale ta kabina tutaj jest kształtna, jest duża przede wszystkim, jest obszerna. Nawet Jak nie, no zobacz, nawet masz miejsce tam na jakieś tam jest, szpargały. ale zobacz, Dwa szpargały. siedziska. Mało tego, zobacz, cała technika tutaj, zapadki, taki system blokowania drzwi, fajnie, żeby nam wiatr nie porwał, jak to się mówi, nie? Bo ta No, moc... z tymi drzwiami w tych starych ciągnikach to się No. różne rzeczy działy. Siedzisko główne, wiadoma sprawa, ale siedziska czy foteliki proste, Siedzisko. ale Do fotela jest bardzo daleko. Siedzisko. ale 2 sztuki, słuchaj, z lewej i z prawej strony dla pasażera. Mało tego, tutaj mamy taki szyberdach otwierany, luk dachowy można powiedzieć. Nie? I jest to, słuchaj, to naprawdę jak na tamte lata, na tamte rozwiązania, petarda moim zdaniem. Wycieraczka szyby przedniej, wycieraczka szyby tylnej, słuchaj. Tylna szyba uchylna. Tylna szyba oczywiście otwierana, uchylna. Oświetlenie robocze, Paweł, oświetlenie robocze z przodu, oświetlenie robocze z tyłki i kabiny i na błotników. Zobacz to.
stworzywa tutaj takiego poliwęglanu, kurna, błotniki tylne, nie koroduje, Notabene to nic jest się nie jeden z dzieje. najtrwalszych, jeżeli chodzi o takie rzeczy. Materiał. Może kolor się nie utrzymał taki, jaki byśmy chcieli i A no- marzyli, ale Ale naprawdę, nie? nie ma co rdzewieć. Obejdźmy sobie go dookoła, jak popatrzymy pełne Zobacz, wyposażenie. w jakim dobrym stanie opony. Opony 100%. 100% opony. Jeszcze jest ta błona tutaj nawet. I przy tej okazji od razu no, trzeba wspomnieć i powiedzieć, skąd to się znalazło u nas No to cacko. Może przyjechało zza sklepu, nie? No nie, no okej. W czym rzecz? Ciągnik przyjęty w tak zwanym rozliczeniu. Tak jest. To, co praktykujemy i nie ma najmniejszego problemu, jeżeli się dogadamy co do Z wszystkich pierwszych elementów. rąk, użytkowany przez jednego właściciela. To się liczy i to widać po ciągniku. Za długo się postęp. nie najeździł, ale No. tak. Wymiana dokonana przez klienta na nowy ciągnik Arbosa. To, co wspominamy wielokrotnie, Tak. że jest u nas funkcjonujący program zakupu nowego ciągnika i możliwości zdania w rozliczeniu swojej używanej maszyny. I tutaj taki proces W gratisie nastąpił. dostał klient przedni napęd, bo tu nie ma. Tak jest. Dostał wygodniejszy, bardziej komfortowy fotel. Tak. Mimo wszystko kabinę dostał 4-słupkową, a nie 6-słupkową. Zgadza się. Na pewne rzeczy Jakieś przyszły korzyści na pewno z niej. są. I trochę dołożono cylindrów, bo tu mamy 2 cylindry, w Arbosie najmniejszej serii 2000 mamy cylindrów 3. Tak jest. Ale wracając do naszego Różnic ciągnika. jest trochę. Różnic jest trochę, nie? Ale ci powiem, że ten tył też wygląda. On wygląda jakby był, nie wiem, po takim jakimś super liftingu, ale on jest taki od początku. Ale zobacz, tutaj hamulce mechaniczne, które mamy, tutaj wiadomo, mamy te szczęki rozwierane, wszystkie cięgna, to wszystko jest w idealnym stanie, jak spojrzymy. Jeśli chodzi tu o zaczep górny, o belkę zaczepu dolnego, wałek WOM, tu widać faktycznie brak zużycia na tym ciągniku, na każdym elemencie. Dokładnie. Znaczy widać, że tylko pracował na zaczepie górnym, no bo tu jeszcze troszeczkę jest zrobione, a reszta Tak. jest... Przejdźmy dalej. Oświetlenia, widać to wszystko kompletne, Paweł. To nie jest potłuczone, gdzieś pobite. Zobacz, lusterka, lewo, prawo, wszystko jest naprawdę kompletne, nie? I odpala praktycznie na dotyk. Odpala Paweł na dotyk. Jak sobie popatrzymy, zero przecieków. Zobacz, tutaj na tej wciskowa. tradycyjnej, rzędowej pompie nie To ma... jest, wiesz, nie, aż nie, miło popatrzeć na takie coś. tak, ja powiem... Bo jeszcze w takiej kondycji, w Tak. tak wiekowym tym nie widziałem. Ja jestem zafascynowany stanem tego ciągnika. Przyznaję, naprawdę. To jest jedno, co mnie urzekło w nim, a druga sprawa, co mnie urzekła, o ile fajnych takich użytkowych gadżetów ma więcej niż ten standardowy nasz C330. 30 to był bardzo ubogi, prosty ciągnik, aczkolwiek Ale- mocno niezawodny, prosty w naprawie, prosty w eksploatacji. Ale przyznajmy, jakże uwielbiony, jakże maszyna, która zrewolucjonizowała tak naprawdę mechanizację przeniosła nas polskiego do rolnictwa. zupełnie innej epoki, nie? To No. także tego nie można powiedzieć, tak samo jak późniejsza 60. Jakby nie spojrzeć, to są początki naszego, powiedzmy, mechanizacji z punktu widzenia naszych 330. Tak. Tam jeszcze były inne pomysły na życie i to jak najbardziej się sprawdzało. To jest eskorcik i można by było, właśnie to jest troszeczkę dziwne, nie? Że skończyły się 30 i jak gdyby nie ma na to rynku. Nie ma rynku, ale jednak był. Jednak był i powiem tak. I nadal na te 30 koni jest rynek. Oczywiście w kuluarach żeśmy się śmiali, że takich Ursusów tej małej mocy i pochodnych zaś, bo powiedzmy indyjski koncern zakupował albo w całości te ciągniki i troszeczkę je przerabiał u siebie, albo kupował je nawet bez silników. Takie epizody były i wstawiał tam swoje Tylko silniki tak, u siebie. dokładnie tak było. Tak, także tych modyfikacji. Ja się śmiałem, że tych ciągników Ursusów i Ursuso podobnych tam niebawem może być więcej niż tutaj u nas się okaże. Ale nie? Indie nadal produkują te proste ciągniki, bo tam też jest inne jak gdyby rolnictwo. Inne normy, inne wymogi. Inne wymogi, ale też jest inne rolnictwo, więc to jak najbardziej jest.
jest, nie? Ale też zwróciłem uwagę, że masz przednie obciążniki. Jest, to jest Bo istotne to jest w tych taka też ciągnikach. czegoś, czego nie bardzo kojarzę, żeby było. Albo w innej konstrukcji. Tu już jest o tyle się poprawiło, że te obciążniki są dość sporo wysunięte do przodu. A Tak, tym bo samym to był zawsze mankament tych ciągników, że ta przednia oś była taka... niedociążona odpowiednio. Dokładnie, szczególnie jak się chciało coś tam wykorzystać z tej mocy Tak. bardziej i się powiesiło coś... Jasne. Mimo wszystko wiadomo, że konstrukcja tak była tu projektowana, żeby na zbytnio nie przeciążać tej przedniej osi, no bo tutaj nie mamy przedniego napędu. Tak, i Więc też nie da się nic dołożyć do Tak, kół. Ewentualnie, tak jak załóżmy w tych nowszych konstrukcjach, są tak zwane obciążniki na koła, które mogły coś tam zmienić. Też zwrócimy uwagę, że cały układ kierowniczy jest w idealnym stanie. Tak, nie ma luzów na przegubach. Nie? Paweł, my byśmy mogli tu opowiadać i opowiadać o tym ciągniku, Bo to jest natomiast ciekawa jednostka. jest ciekawa, naprawdę byśmy mogli tu się rozpławać, bym powiedział. W doskonałym stanie, z bardzo małym przebiegiem. I wszystko możecie zobaczyć na naszej stronie www.korbanek.pl. dokładnie opisane. Maszyny nowe i Używane. używane. I tam będzie ogłoszenie na ciągnik Escort 335 i tam zobaczycie całą dokumentację i fotograficzną, zdjęciową, ale też i będziecie mogli zobaczyć jego parametry, no i cenę, która Was pewnie najbardziej będzie Mam interesowała. nadzieję, że zaskoczy. Trzymajcie się.